serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj upieczemy placek z jabłkami i budyniem. Placek, który będziemy piekli, tak wygląda i tak się kroi, jak Państwo widzieli. A więc zaczynajmy. A zaczniemy od budyniu, ponieważ musi przestygnąć. Do samego budyniu potrzebujemy 250 ml mleka, 1 jajko, 50 g cukru, 15 g mąki ziemniaczanej i 2 łyżeczki cukru waniliowego lub ekstraktu waniliowego. Do miski dajemy 1 jajko i mikserem ubijamy do podwojenia objętości. Wtedy dodajemy 50 g cukru. Nadal ubijamy. Po chwili dajemy 2 łyżeczki cukru waniliowego. Dalej ubijamy, aż jajka zrobią się jasne. Po tym czasie dodajemy 15 g mąki ziemniaczanej. Dalej ubijamy. I dolewamy 250 ml mleka, ale tutaj mieszamy już tylko do połączenia się składników. Taką masę przelewamy do garnka. Mogą Państwo te czynności wcześniejsze zrobić od razu w garnku. Myśmy nie chcieli, żeby mikser popsuł nam garnka, a wiesz, że robiliśmy najpierw to w miseczce. Następnie przeliliśmy do garnka, postawiliśmy na gaz i gotujemy. W początku nie musimy często mieszać, tak od czasu do czasu. Następnie po chwili, kiedy budyń zacznie gęstnieć, musimy już cały czas mieszać, żeby nam się budyń nie przypalił. Budyń szybko zmienia konsystencję na gęściejszą. Jak będzie już gęsty i będą Państwo widzieli takie wydobywające się bąble, gejzery powietrza, to znaczy, że budyń się ugotował. Zdejmujemy z gazu, przelewamy do innego naczynia, które jest już chłodne, żeby nam szybciej przestygł budyń. Z wierzchu przykrywamy folią spożywczą, żeby nie zrobił się korzyszek, który później będzie przeszkadzał w uzyskaniu fajnej konsystencji tej masy budyniowej. I zostawiamy do wystudzenia. A my zajmujemy się jabłkami. Żeby się nimi zająć, potrzebujemy 2 duże jabłka, sok z cytryny i cukier puder do posypania, ale to na później. Wracając do jabłek, jabłka myjemy, obieramy i kroimy w kosteczkę. Taką mniejszą proponuję, ale jak to lubi. Nasze pokrojone jabłka skrapiamy sokiem z cytryny, żeby nam nie ściemniały. I wszystko dokładnie mieszamy. A teraz zajmiemy się ciastem i do niego potrzebujemy 200 g mąki pszennej tortowej, 2 jajek, 120 g cukru, 100 ml mleka, 2 łyżeczek cukru waniliowego lub ekstrakt waniliowy, 1 łyżeczki proszku do pieczenia i szczypty soli. Bierzemy sobie miseczkę, do środka dajemy 2 jajka, włączamy mikser i ubijamy. Jak jajka tak podwoją objętość, dodajemy 120 g cukru, dalej ucieramy. Następnie 2 łyżeczki cukru waniliowego lub ekstrakt waniliowy i ucieramy, aż masa zrobi się jasna. Szczypta soli w międzyczasie jeszcze. Jak będzie masa jasna, dodajemy 100 ml mleka i mieszamy do połączenia się składników. Nie za długo. Po chwili dodajemy 1 łyżeczkę proszku do pieczenia i 200 g mąki pszennej tortowej.
Nie wszystko naraz, tylko tak powoli. A tutaj zapraszam Państwa do subskrybowania naszego kanału, żeby nie przegapić żadnego nowego przepisu na ciasto. Po wymieszaniu wszystkiego na koniec dodajemy wcześniej przygotowane jabłka. Już nie mikserem, tylko łyżką. Wszystko mieszamy, tak żeby masa oblepiła jabłka. Tortownica o średnicy 25 cm, to jest sam spód wyłożyliśmy papierem do pieczenia i ciasto wylewamy do środka. Jeżeli potrzeba, to je rozłóżmy równomiernie po spodzie. A teraz jeszcze na końcu nasz budyń wystudzony. Bierzemy sobie worek cukierniczy, przekładamy do niego przestudzony budyń. I będziemy robić spirale, zaczynając od środka. I teraz już taką foremkę wstawiamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza. Używając grzałek góra i dół pieczemy około 30 minut. Po tym czasie wyjmujemy foremkę z piekarnika i lekko studzimy, po to, żeby po chwili odciąć rant i zdjąć go z foremki. I teraz zostawiamy już ciasto do całkowitego wystudzenia. Ciasto przed podaniem obsypmy cukrem pudrem. I jedzmy. Ciasto jest bardzo delikatne, bardzo wilgotne. Tą wilgotność zachowuje przez parę dni. Naprawdę jest super. I tak szybko znikającym się ciastem żegnam się z Państwem, zapraszam na kolejne przepisy, porady na kuchniamagdy.pl.